Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój full low-tech. Nie ma ogrzewania, tak jak w pomieszczeniu. Nie ma lampy sztucznej, jest tylko naturalne światło. Jedyne co, no to jest ten filtrek gąbkowy, którego widać tutaj z boku, ale nic poza tym. Jest to akwarium gatunkowe. Mam tutaj moje limki nigrofasciata, czyli garbatki Migrorain. Pochodzą z jeziora Migrorain, są bardziej żółte od tych zwykłych platek, chciałem powiedzieć platek, limek. Bardzo dobrze się czują tutaj na oknie, ponieważ mam to akwarium na parapecie. Naprawdę aż napompowane są. Jednak wpływ słońca jest ogromny na wszelkiego rodzaju ryby żyworodne, co zaprezentuję w kolejnych odcinkach. Akwarium bardzo prosto zbudowane. Cofnijmy. Jest to w zasadzie głównie Vallisneria, no i trochę Sagittarii. Jak widać, nie ma ataku glonozy. Wydaje mi się, że minimalne akwarium low-tech na oknie to powinno być 60 litrów. Stąd moje przypuszczenie, że mam tych low-techów więcej na oknie i najlepiej będą dwie 60, które mam. Wszystkie mniejsze akwaria borykają się z glonozą. Natomiast pomijając fakt estetyczny, ryby bardzo dobrze się czują we wszystkich zbiornikach. Jak widać, z tyłu troszkę glonów jest, ale rosną tylko takim wałem z przodu, co też fajnie wygląda. Plus porastają taką matą dno, to też jest świetne. Najważniejsze, że nie pokrywają roślin. Bardzo naturalnie to wygląda. Podłoże typowo żwirowe, z dodatkiem kulek nawozowych. Dokładnie chodzi mi o lateryt. Jeżeli chodzi o parametry wody, no to tutaj lecę na wodzie wodociągowej. Moja woda ma około 300 ppm. Jest tu troszeczkę wapienia dodanego, żeby buforował wodę. No i to wszystko. Uważam, że w obecnych czasach, kiedy koszta prądu są niewiarygodne, jest to najlepsza opcja możliwa dla kogoś, kto bardzo chciałby akwarium, ale nie stać go na utrzymanie. Po prostu nic nie płaci. Jedyny koszt to jest pompka, która bierze 3 W, więc można to pominąć. Naprawdę świetna opcja. Mam tu też troszkę hemiantusa, ale on bardzo wolno rośnie. Natomiast jak widać, wszystkie rośliny pozbawione są zielenic, co mnie niezwykle cieszy. No i nie ma żadnych glonów nitkowatych, krasnali i tym podobnych. Brak krasnali świadczy o tym, że poziom fosforu w wodzie jest w normie. No i z tym fosforem też ważne jest, ile jest azotu w wodzie, bo jeżeli jest ta proporcja zbalansowana, no to nie mamy problemów. Jeżeli jest nadmiar fosforu, pojawiają się krasnale. Jeżeli jest nadmiar azotu, no to mamy inne glony. No jak tutaj widać, świetnie wszystko zaskoczyło. Zbiornik nie jest młody, ponieważ przeniosłem go z piwnicy. To jest jeden z moich starych zbiorników. Być może to jest wpływ tego, ale mam też nowy zbiornik, który podobnie dobrze wszędzie. Tak więc myślę, że jest to kwestia litrażu, no i równowagi, która wytwarza się w takim akwarium. Z tyłu jest tam jakiś mech, nie umiem powiedzieć jaki. Może zbliżę. Słabo to widać. Zerknijmy na limki w takim razie. Naprawdę świetne limki. Nieco tylko się różnią od tych typowych limek, które są po prostu bardziej szare, nie mają żółtawych płetw. Szczególnie chodzi mi o samca. Najlepiej to widać na jego płetwie grzbietowej i na płetwie ogonowej.
Bardzo fajna forma. Mam te ryby już ponad rok. Zdążyły pojechać już do Polski. Naprawdę bardzo dobry zbiornik, polecam. Low-tech na oknie. Wystawa, którą tutaj mam, chodzi mi o słońce. To jest to południowy wschód. Mam drugie akwarium, czy też zestaw kolejnych akwariów na przeciwległym oknie na północnym zachodzie. Bardzo dobre to akwarium wszędzie, naprawdę. Dzisiaj jest trochę mniej słońca, ale zazwyczaj tutaj wszystkie rośliny pokryte są bąbelkami. To ma duże znaczenie, bo woda jest wtedy świetnie natleniona. I nawet te glony, które rosną, też spełniają bardzo dobrze swoją funkcję, jeżeli chodzi o natlenianie. Wydaje mi się nawet lepiej niż rośliny wyższe. Zresztą z moich obserwacji wynika, że jeżeli macie glony w akwarium, mech i inne rośliny, wpuścicie tam ryby karpieńcowate, czyli jakieś szczupieńczyki, proporczykowce, tego typu ryby, to pierwszą opcją, jaką wybiorą do składania ikry, będą glony, ponieważ no, ikra, która tam jest złożona, jest świetnie natleniona. Akwarium, jak wspomniałem, no nie jest estetyczny, bo jest zgloniały, ale jako tarlisko powinien być to właśnie taki baniak dość mocno zarośnięty glonem, wystawiony na mocne światło, dzięki czemu no, w zbiorniku jest bardzo dużo tlenu, co pozytywnie wpływa na rozwój ikry. No i nie mamy problemu z odchowem na rybku później. O, jak widzicie, tramwaj przyjechał za oknem, więc możecie się przekonać, że jest to full low-tech. Jedyne, co muszę w tym zbiorniku robić, to jest podmianka wody. O, zobaczcie, jest też narybek młody. Jedyne, co muszę robić, to jest podmianka wody. No i co jakieś 3 tygodnie zbieram rzęsę, która narasta. Rzęsa ma też bardzo pozytywny wpływ, ponieważ wyciąga mi nadmiar azotu z wody. No, wiele o tym zbiorniku nie jest do powiedzenia. No, ponieważ, no, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o obsadę roślinną, nie ma tu wiele roślin. W zasadzie 2 gatunki, no może 3, jeżeli policzyć tego hemiantusa. No i jest tu jeszcze coś, co się nazywa Najas guadeloupensis, czyli guppy grass, ale jego tutaj ograniczam, ponieważ on bardzo szybko rośnie, no i zagłusza inne rośliny, co prowadzi do tego, że destabilizują nam się warunki w akwarium. Najlepiej mieć akwarium, w którym jest tylko ten właśnie guppy grass, wtedy on sobie rośnie bez ograniczeń, no i nie mamy problemu, że zagłusza nam coś, ponieważ to naprawdę szybko rosnąca roślina. Tutaj ją sobie zawlokłem przez przypadek, no jest, ale tak jak wspomniałem, staram się ją ograniczać, żeby nie zabrała światła tej walisnerii. No, walisneria naprawdę mi odbiła tutaj dość mocno. Nawet co po niektóre rośliny zaczęły skręcać liście, więc wychodzi na to, że miałem tu też sadzonki walisnerii spiralis lub też jakiegoś podobnego gatunku. Widać poskręcane listki. Niestety w piwnicy przy minimum światła ona nie jest aż taka ładna. Najlepiej, tak jak widać, udaje się przy świetle dziennym. Jest to roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Można ją trzymać w akwarium z zimną wodą. Lepiej wtedy rośnie. Lubi mniejsze trochę temperatury, w związku z czym no, takie akwarium zimnowodne jest idealne. Jak widzicie, limki nie polują na swoje młode. Mam tu też krewetki Neocaridina, moje kundle. Bardzo dobrze sobie tutaj radzą w tych warunkach. Te krewetki można też trzymać w akwarium z zimną wodą. Dość dobrze się rozwijają w takich zbiornikach. No, myślę, że to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia o tym akwarium. Naprawdę bardzo proste rozwiązanie,
Polecam każdemu, kto pragnie mieć ryby, ale nie stać go na utrzymanie akwarium. W przyszłości zrobię serię na temat low-tech na oknie. Mam obecnie 5 takich akwariów. No i na dzisiaj to tyle. Zapraszam do następnych części przeglądu zbiorników. Teraz ruszę z kopyta. Miałem kilka zawirowań ostatnio, nie zdążyłem wystartować. Trochę falstart popełniłem z pierwszym odcinkiem, ale teraz już filmy będą się ukazywać regularnie. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia. Cześć!